teraz postanowiliśmy sobie zrobić prezent. No, sami sobie go nie zrobimy, bo nie jesteśmy aż tak zdolni jak Natalia Talkowska, dziewczyna, która na co dzień mieszka w Londynie i pomaga różnym firmom przenieść w świat obrazków różne ich koncepcje, idee i pomysły. U nas przenosi na ekran kronikę z okazji lat 15 skończonych w dniu dzisiejszym, a kiedyś już, 5 lat temu narysowała nas, naszych kolegów, koleżanki, kiedy kończyliśmy Równą dyszkę. Dzisiaj będzie utrwalać wszystko to, co się w Dzień Dobry dzieje. Natalko. Natalko Design, dzień dobry. Dzień dobry. O, machamy do ciebie. Pamiętaj, żebyś nas ładnie narysowała. Tak, i żebyśmy zajęli dużo miejsca. Tak. Oczywiście. Tak jak w rzeczywistości zajmujemy cały I wszerz, i wzdłuż poprosimy. Pięknie wyglądacie, także będzie prosto. Ekstra. Z Natalią się jeszcze spotkamy i pogadamy o jej pracy i o jej życiu, a teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody, bo pogoda zmienną jest, więc Bartek ją śledzi i tropi. I grzywkiem. Natalia... Dziękuję za Waszą obecność, źle zabrzmiało? Z kontaktów wspólnych. Natalia Talkowska pisze teraz powieść w obrazkach. Pisze, rysuje. Narysowała nas właśnie, zobacz jak pięknie wyglądamy. Ty jak Eminem, ja trochę... Ale taki uśmiechnięty jednym kawałkiem, znaczy... Ja znany podrywacz Fabio. No dobra, zobaczymy co z tego powstanie. A teraz poznamy Natalię bliżej. Warto ją poznać, bo znalazła swoją ścieżkę życiową przez rysowanie właśnie, ale nie na rysowaniu się kończy. Zobaczcie, czym Natalia się zajmuje. Od dziecka po prostu kochałam rysować. Nigdy tego nie studiowałam, może nie powinnam tego mówić, bo wtedy się wydaje, że nie jestem za bardzo profesjonalna, ale jak to moja mama zawsze mówiła, daj jej kartkę, daj jej jakiś długopis, jakieś kredki i cała szczęśliwa. Natalii nie ma. Natalia Talkowska pochodzi z Głogowa. Po studiach we Wrocławiu postanowiła wyjechać do Londynu. Tam poznała swojego anioła biznesu, który przekonał ją, że powinna wszystkie siły zainwestować w swój talent. Mam taką zdolność, rysuję bardzo szybko, rozumiem kreatywnie, co się dzieje na spotkaniu, podczas jakichś strategicznych rozmów, w sensie jak można zmienić coś z kompleksem na coś prostego. Zawsze wiedziałam, że z tym coś muszę zrobić i to był taki specyficzny moment, kiedy poznałam Darrena i on we mnie jakoś tak wbił tą moc, że powinnam coś z tym zrobić i po prostu... Tunnel vision. Patrzyłam na to tylko w jedną stronę i wiedziałam, że coś z tego będzie. Wierzyłam zawsze w siebie, mimo że było trudno i drogo w Londynie, ale do przodu, do przodu, do przodu i po prostu od jednego klienta do drugiego. Natalia tworzyła swoje dzieła dla największych światowych gigantów. Jak sama mówi, to historie ludzi i firm w formie obrazków, skomplikowane informacje przetworzone na proste do zrozumienia wizualizacje. Taką historię stworzyła i dla nas z okazji 10-lecia programu. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy. Cudnie było Cię poznać. Naprawdę wniosłaś tyle radości i takiego dobrego faktycznie klimatu do nas. Do naszego studia. Dziękujemy bardzo. Moje największe zawodowe sukcesy, na pewno jeden z nich do tej pory. Mama będzie super dumna. Jak byłam zaproszona do 10 Downing Street, czyli tam, gdzie siedzi pan premier Wielkiej Brytanii, wtedy to był David Cameron, za tamtych czasów i zostałam zaproszona, żeby narysować jego wypowiedź prywatną w jego ogrodzie. To było coś wielkiego dla mnie, bo wtedy zrozumiałam, że wszystko jest możliwe. Natalia stała się inspiracją dla milionów ludzi na świecie, opowiadając o swojej pasji na słynnych konferencjach TED. Wizualna komunikacja jest po prostu oryginalna wszędzie i potrzebna, ponieważ każdy chce wyrazić coś, co robi łatwiej i prościej i mieć więcej odzewu. Thank you so much. Tak jak Świstak, który siedzi i zawija w sreberka, tak ona od początku naszego programu siedzi i rysuje. Na razie po cichutku, ale teraz chcemy jej oddać głos. Natalia Talkowska, która Dzień dobry przybyła jeszcze do nas raz. wprost z Londynu. Tak. Co tam robisz w tym Londynie? Pracuję, jeżdżę na rowerze, spotykam znajomych, teraz troszeczkę mniej, ale działam już 12 lat gdzieś tak, mieszkam tam. A co robisz dzisiaj u nas? Opowiedz o ilustracji, którą wykonałaś i dlaczego akurat takie wątki wybrałaś do tego obrazka.
No tak, chciałam po prostu jakby wziąć wszystko w jeden taki rysunek, żebyście mieli pamiątkę, co się działo, co się dzieje, kto prowadzi program. Nowa para też jest, prawda? Aga i Ewa. Oczywiście jesteście tutaj Marcin i Dorota prowadzący. Słynna fryzura, musiałam dodać taki komentarz. No, ja już słyszałam dużo o niej. Trochę słynniejsza ode mnie być może nawet. Wszystko, oczywiście wasz autobus i co się dzieje tak w jednym obrazku, żeby się pamiętało. I gotowanie, i granie, wszystko. I granie, i wszystko. Jeśli masz przed sobą białą kartkę i masz taką kronikę albo inne zadanie stworzyć, od czego zaczynasz? Róg, centrum kartki? Każdy właśnie o to pyta. Zazwyczaj od środka i idę tak jakoś... się rozrasta. I się rozrastam, ale jakoś tak zawsze jakoś to wyjdzie. Nie wiem, czemu mój mózg wie, ile coś zajmie czasu i pokrywa tyle, ile musi. Używasz jeszcze tradycyjnych narzędzi typu flamastry, kredki, nie wiem, pióra do pisania, czy wyłącznie tablet i piórko elektroniczne? 5 lat temu, jak byłam u was, był jeszcze wielki papier. Tak. Teraz powiem, że 99%, jak nie 100%, przez to w jakim świecie też żyjemy, wirtualnie. Także to jest bardzo dobre, bo można zrobić to z każdego miejsca na świecie, z każdą firmą, z każdą osobą. No właśnie, u nas dzisiaj jest kronika 15-lecia, albo właśnie dzisiejszego dnia i 15-lecia, ale robisz te rysunki także po to, żeby firma na przykład mogła przekazać istotne treści swoim pracownikom, ale w lekkiej i przyswajalnej bardzo formie. W jakich na przykład sytuacjach? Na przykład mamy spotkania strategiczne, czyli muszą pomyśleć, co będzie się działo za rok, za pół, jaką mają wizję, jaki jest plan. Albo są na przykład różne konferencje, eventy, teraz bardzo tylko i wyłącznie wirtualnie oczywiście i chcą, żeby jakoś ta cała informacja przeszła bardziej, że tak powiem, na dłuższy czas niż tylko Zamiast tylko półtorej pisemnie. godziny wykładu prezesa Tak. mamy podsumowanie na jednym często rysunku. Tak, i więcej dostają od ludzi, więcej ludzi się tym interesuje, więcej ludzi odpisuje i pyta. Mi się Także jest najbardziej większe podobają rysunkowe instrukcje w samolotach, jak postąpić w przypadku jakiegoś zagrożenia, bo zwykle ci ludzie na tych obrazkach są tacy spokojni, tacy zupełnie niepogubieni w tej sytuacji. Rozumiem, że ty też mogłabyś coś takiego stworzyć. Ja zawsze patrzę na te obrazki i tak myślę, powinnam zadzwonić do nich i zobaczyć, właśnie. czy możemy odświeżyć. Widzę cię w tym. No właśnie. Bardzo ci dziękujemy za dzisiejszą kronikę, a my chcemy teraz, mieliśmy gwiazdę z Londynu, a teraz będziemy mówić o gwiazdach, które bywały w naszym programie. Gwiazd u nas jest naprawdę bardzo dużo i zawsze cieszymy się na spotkaniu. U nas się narodziły gwiazdy, przypomnieliśmy stare gwiazdy. Niektóre spadły w międzyczasie. No i patrz, no ja tak podniośle jadę do góry, jadę, żeby było Ja nas sprowadzam na optymistycznie. ziemię. Ale na tej ziemi chodzi swoimi zgrabnymi stópkami od lat bogini polskiego rocka, Patrycja Markowska, która od początku jest naszym programem. Od 15 lat wpada do nas, świeżo po skończeniu podstawówki wpadła po raz pierwszy, dzisiaj wpadnie po raz kolejny. Zapraszamy na spotkanie z Patrycją.